Tyczuś. Ja chcę być wolnym kotem. Antony Robbins. Ja ci powiem tak, wskakujemy na główkę do tego przerębla. Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach z gatunku Homo sapiens. And my life was completely changed because when I was 11 years old, we had no money and no food. And we gotten used to that, but it was Thanksgiving, which makes it more emotional. And my parents were saying and doing things that after you say them, you can never take them back. And it was very profoundly painful, obviously, for myself as the oldest and trying to keep my brothers and sisters from hearing it. But it profoundly changed me because that day something changed my life, and it was somebody simply coming and delivering food. Jego tata był zepsuty, a jego mama bardzo starała się dawać znać swojemu tacie, że o tym, jak bardzo jest zepsuty. To są jego słowa. I po prostu pewnego dnia przyszli ludzie z jakiejś agencji charytatywnej, którzy przynieśli jedzenie dla biednych rodzin. Tony Robbins jest podekscytowany, więc biegnie do swojego taty, bo ma nadzieję, że to jest dobra informacja. Oczywiście okazuje się, że to nie jest dobra informacja, bo dla jego taty to oznacza, dostajemy charytatywność, dostajemy jedzenie, jakby znaczy, że jesteśmy... Nie radzimy sobie. I jego tata próbuje zamknąć drzwi. Ten facet zatrzymuje te drzwi nogą i spogląda na to dziecko, tego Tonego, który tam stoi i mówi: Don't let your family suffer because of your ego. It was intense words to say. No i ten ojciec w końcu bierze to jedzenie i zdenerwowany zamyka drzwi. I nie do końca wiem, czy w tym dniu to się wydarzyło, ale potem jakby odchodzi. Więc Tony Robbins mówi, że jego ojciec jakby miał 3 decyzje w swoim życiu, na tyle, na ile on go znał. Pierwsze spostrzeżenie jakby: chcą dać mi za darmo jedzenie. Drugie spostrzeżenie: to znaczy, że nie radzę sobie, jestem kimś, kto potrzebuje pomocy. I trzecia informacja, trzecia decyzja: wynoszę się stąd. No i więcej nigdy go nie widział. What the controlling force is that's controlling the quality of your life. And you and I both know it's not the amount of money in your pocket, it's not who you know, it's not even what you've been through. It's really the decisions you make moment to moment about a couple of different things. And the 3 decisions I made in that moment that I'd like to pull your attention to just real quick are, in this moment you're making these 3 decisions, by the way. The first one is, what are you going to focus on? In that day, my father focused clearly on the fact that he had not taken care of his family. Dla niego oczywiście to był cios, najgorszy moment w jego życiu wtedy. Natomiast on jakby obrócił całą tą sytuację. Jakby jak już potem dorastał, to spróbował wziąć te same wydarzenia, tylko jakby zadać im jakieś inne znaczenie. Bo to cały czas jakby powracało w jego głowie, nie? Te wydarzenia. I teraz fakt, że ktoś przyniósł jedzenie, on uznał: o, co za koncepcja, ktoś daje mi jedzenie, to znaczy, i to są ludzie nieznajomi, to znaczy, że ludzie nieznajomi, they care more niż nawet twoja rodzina jakby, nie? Więc on uznał: chcę w takim razie być takim nieznajomym dla innych ludzi. I powiedział, że fakt jakby odejścia jego ojca i całego tego bólu, który z tym się wiązał, początkowo był dla niego ogromnym ciosem i był po prostu tylko jakby takim kamieniem przywiązanym do szyi, którego ciągnął cały czas w dół. The meaning we associate to things controls our entire life. It's not that your mother or father died that's giving you suffering. Certainly that's painful. It's the meaning you think it shouldn't have happened. And when we take control of the meaning, it's the only thing we can control our lives. We can't control events. Ale udało mu się jakby obrócić tę sytuację po to, żeby znaleźć sens we własnym życiu, bo jego największym przełomem w życiu było to, kiedy postanowił, że spróbuje dać innym ludziom potrzebującym, pomimo tego, że sam nie miał za dużo pieniędzy, spróbuje im dać jakiegoś dobra i to było właśnie jedzenie. Whatever meaning we come up with, that affects the 3rd decision, which is what am I going to do? And what people do is based on the meaning, since the meaning creates emotion. Right? You can be miserable no matter what you have, and you can be euphoric having nothing. We all know it's true. Więc poszedł do kościoła, poprosił o adresy do rodzin, którzy potrzebowali pomoc i pojechał tam. No i jakby skracając całą historię, kobieta, która mu otworzyła, była, wiesz, jakby przeszczęśliwa i od razu zaczęła mówić, że to jest dar od Boga. And as I looked in the mirror, I saw these kids there, and I saw mom crying and smiling still. And then I lost it. I started crying uncontrollably. And I'm like trying to put the thing in gear, through tears come through my eyes, and I thought to myself, this is a beautiful thing. Why am I crying? And then I realized what a gift that day was. I realized that my worst day of my life was my best day. And my goal for you, if you don't already have it, my guess is you've already done it, knowing where you are in your world today.
but maybe your second worst day, it's time to make a best day. Because out of every tragedy, out of every pain, it only gets healed when we find a deeper meaning. Wydarzenia, które się dzieją w twoim życiu, one mają takie znaczenie, jakie ty im nadasz. Więcej, zróbmy jeszcze jakby większy scope, no takie oddalenie na jakby całe życie, wiesz, rodzisz się, a potem umierasz i masz w trakcie tego, pomiędzy narodzinami a śmiercią, masz bardzo dużo jakby życia, ale też masz dużo obrazów, bodźców, emocji, dźwięków, wszystkie twoje zmysły szaleją, a potem jakby umierasz i potem przestają szaleć. Tony Robbins mówi, że to, jakie nadasz temu znaczenie, jest tylko i wyłącznie twoją decyzją. Natomiast bardzo wiele ludzi naokoło podpowie ci, jakie nadać temu znaczenie i bardzo możliwe nawet, że zrobisz to nieświadomie. Natomiast każda pojedyncza decyzja o tym, kim jesteśmy, będzie decydować o losach twojego życia. I teraz wejdźmy troszeczkę głębiej w to. Co to są beliefs, wierzenia? Beliefs to są te takie bardzo, bardzo podstawowe przeświadczenia, jaki jest świat, jacy są ludzie i każdy z nas nosi to w środku i kiedy zadam ci pytanie, jacy są ludzie, to wiesz, masz swoją odpowiedź na to, nie? I kształtuje się to bardzo szybko w wczesnym naszym rozwoju, a później bardzo często jakby nosimy ze sobą te wierzenia. I Tony Robbins mówi, że to jest jak takie drzwi, które się zamykają, w sensie, że rodzimy się i te drzwi są otwarte. I w trakcie te światło, które wpada jakby z zewnątrz do środka, to jest tak naprawdę ciekawość dziecięca. Ciekawość do tego, żeby poznać świat, żeby zadawać pytania, żeby dowiadywać się nowych rzeczy. Ale im starsi jesteśmy, tym bardziej tracimy tą ciekawość i tym więcej zyskujemy takiego przeświadczenia o tym, że ja już znam świat. Ja już wiem, jacy są ludzie i ja już wiem, jakie jest życie. And you notice the door. You start to say, I know how this door works. And you close it a little bit. You say, I know how the world is, and you close it more. I know the world is, and pretty soon now you know how the world is. Nawarstwiamy sobie te nasze wierzenia i te przeświadczenia w taki sposób, że w pewnym momencie tam nie ma już miejsca na tą taką dziecięcą ciekawość i taką dziecięcą ekscytację tym, żeby poznać coś nowego. But as an adult, you now know what everything is. And if it doesn't fit in there, it's wrong. Niektóre z takich wierzeń są w stanie zablokować ciebie na jakikolwiek rozwój, a będziemy mówić później o tym, jakie znaczenie ma rozwój dla twojego życia. Tony mówi, że wierzenia na wczesnym dzieciństwie mogą być czy każde w ogóle wierzenia, myśli mogą być albo Empowering meaning or disempowering meaning. one mogą ciebie wzmacniać, albo mogą ciebie ograniczać. I że te, które cię ograniczają, są jak taki szklany sufit nad tobą, który będzie ograniczał twoje możliwości. Most people, if they really look at how they're living their life today, it's based on a set of standards, a set of beliefs that they made choices about 10, 20, 30 or more years ago. I mean, very often we made decisions in our youth or very young about what to believe, about what we were capable of, about who we are as a person, and that becomes the glass ceiling, if you will, that controls us. Co to jest w ogóle ludzki potencjał? Wiesz, na zasadzie widzimy kogoś i mówimy, o, ten człowiek ma duży potencjał. Tak naprawdę każdy jest w stanie mieć jakiś potencjał, tylko właśnie te ograniczenia w dużej mierze będą nas ograniczać przed tym, żeby sięgnąć na tyle daleko, na ile my jesteśmy w stanie. Więc takim ograniczeniem może być na przykład stwierdzenie, no bo ja już jestem gruby, albo no bo ja się słabo uczę. To jest niesamowite, jak ja słyszę to od ludzi, że zwłaszcza od moich dzieci, nawet jak z nimi gadam, ja nie jestem dobry w uczeniu się, ja nie jestem dobry w zapamiętywaniu. Very often people say, well, I can't do that. I'm not that kind of person. And I always say to people, really, when did you define yourself? I mean, really, how many years ago did you come up with what you could and couldn't do in your life? How many years ago? To, w jaki sposób ty jesteś dobry w zapamiętywaniu i uczeniu, albo w jakiejkolwiek rzeczy, zależy od tego, ile pracy na to poświęcisz. A nawet nie tyle sama praca jest istotna, bo to nie chodzi o to, żeby ciężko pracować, tylko żeby mądrze pracować. Chodzi o to, ile twojego skupienia jesteś w stanie włożyć w to, co robisz w danym momencie. Więc to skupienie jest istotne i to skupienie przemnożone przez ilość czasu, który to poświęcisz, da ci
twoje rezultaty w byciu dobrym bądź w niebyciu dobrym w czymś, a nie twoje przeświadczenie o tym, że no ja już tak mam po prostu. To, że ty tak myślisz, że już tak masz po prostu, tylko i wyłącznie ogranicza cię przed tym, żebyś była dobra w czymkolwiek chcesz. On mówi na przykład, czy lubisz śpiewać sama do siebie? Część ludzi śpiewa tylko dla siebie samego, dlatego że uważa, że słabo śpiewa. Po pierwsze to jest ekstremalnie subiektywne, a po drugie to wynika z tego, że po prostu ktoś kiedyś powiedział: jej, ale ty słabo śpiewasz, lepiej bądź cicho. Więc jeśli chcesz dobrze śpiewać i chcesz sprawiać ludziom przyjemność, to zacznij ćwiczyć. Ten motyw talentu, oj, ale on jest utalentowany. No na pewno ktoś będzie miał lepsze predyspozycje, a ktoś gorsze, czy słabsze. Ale i tak to jest na samym końcu praca, czyli skupienie poprzez ilość czasu, który na to poświęcasz. Więc mamy te elementy z szklanego sufitu. Teraz muszę jakoś powrócić, bo trochę odpełzłem od tematu głównego. Wracamy. To, w jaki sposób ty interpretujesz życie i wydarzenia i ludzi naokoło i siebie samego przede wszystkim, zależy tylko i wyłącznie od tego, jakie ty nadajesz temu znaczenie. I bardzo ciekawego ostatnio mema mi posłał Paweł. Śmieszny. Wrzucisz teraz takie zdjęcie Pawła w tym momencie? takie, to wiesz, to memiczne. Nie, wrzucę jakieś zdjęcie jakiegoś Pawła, a nie tego Pawła. Co ty na to? I to ja wrzucam teraz właśnie tego mema, żeby wszyscy widzieli. Chodzi o to, że wraz z rozwojem ludzkości bardzo rozwijał się koncepcja, co to jest sens życia. I najpierw to była kwestia natury, najpierw to była kwestia jakby tego, że to tam, gdzie jest natura ma sens po prostu, bo odkrywamy sens w naturze. Bardzo ciekawe. Ale potem im dalej jesteśmy, im bardziej się rozwijamy, tym więcej zaczęło to Jako być ludzkość. jako ludzkość, dokładnie. Tym bardziej to był Bóg, potem to był, jak nie był to Bóg, to był to jakiś kolejna koncepcja, potem był to libertarianizm, liberalizm, człowiek jest ważny, potem jakiś tam taoizm był też, nie, rozwinięty, potem był Kant, różne koncepcje znaczenia życia i wielorakość tych koncepcji świadczy moim zdaniem o tym, że no nie ma jednej. To wszystko podlega naszej interpretacji. Każdy wybiera sobie swoją, albo każde społeczeństwo wybiera swoją, albo potem każdy czas wybiera swoją. A jaką ty masz? No właśnie, to jest dobre pytanie. Ale stop, ja nie rozmawiam o sobie, tylko o Tonym. Jaką Tony ma koncepcję? To jest dobre pytanie. Tony koncepcję ma taką, że skoro to ty nadajesz tą koncepcję, ten meaning of life i to ty decydujesz o tym, to wybierz taki, który będzie sprzyjał temu, żebyś był szczęśliwy. Bo Tony, tak samo jak Nawal, mówi, żeby być szczęśliwym, musisz zdecydować o tym, że będziesz szczęśliwy, a następnie musisz postępować w zgodzie z tym, żeby być szczęśliwym. Jak być szczęśliwym? Tony ci powie. Dojdziemy do tego. Najpierw zacznijmy od tego, że ludzki mózg ma jeden cel. Taki najbardziej głęboki cel. Bo możemy powiedzieć, dostarczać sobie tlenu. O, właśnie. Jaki jest najbardziej głęboki cel ludzkiego umysłu? Ten taki deeper. When you go to the deepest level. Co tam odkrywasz? Że ludzki mózg chce czego? Czekolady. Na drugim miejscu, co tam? Jak już ma tą czekoladę? Szczęścia, dokładnie, ale trochę głębiej, nie tak głęboko jak czekolada, ale głębiej niż szczęście. Po co jest mu szczęście? Żeby być spokojnym, spełnionym. Żeby być spokojnym, spełnionym. A czego mózg nie chce nasz? Nieszczęścia. Nieszczęście. A nieszczęście w tej najbardziej radykalnej formie to jest? Piekło. Dobra, ja powiem. Śmierć. No bo nieszczęście w najbardziej radykalnej formie to jest popełnienie samobójstwa. No właśnie, a co z samobójstwami? Oni chcą chyba popełnić to, więc to nie jest tak, no tak, bo oni są po prostu bardzo, bardzo nieszczęśliwi. Chorzy, nieszczęśliwi. Myślę, że to jest jakiś stan mózgu. To tak by powiedział Tony, że jakby przechodzimy przez różne stany emocjonalne. Ich stan emocjonalny prowokuje ich do tego, żeby odebrać sobie życie. Ale mózg chce czekolady.
po czekoladzie, chcę czekoladowego życia. Dobra, niech będzie. Chcę czekoladowego życia i nie chcę nie chcę nieczekoladowej śmierci. Teraz mamy taką piramidę potrzeb. Załóżmy, że już to nie jest piramida potrzeb Maslowa, to jest piramida potrzeb Piotrowa. Więc załóżmy, że już mamy tą czekoladę i życie, czyli czekoladowe życie. Jaka jest kolejna potrzeba, którą chcemy? Powiedziałaś ją, to jest potrzeba jakiejś takiego przyjemności, potrzeba wiesz, Pokoju. zabawy, czyli jakby mózg będzie potrzebował jakby szczęścia, przyjemności i widzimy to, dlatego że jeśli mamy wolny czas, to wchodzimy na Instagrama albo Facebooka albo TikToka, bo to daje nam przyjemność. A jeśli chodzi o ten niższy poziom tego nieszczęścia, czyli śmierci, który potem jaka jest konsekwencja śmierci? Brak czekolady, czyli nieszczęście, czyli brak życia. I teraz mózg chce powtarzać czynności, które dają mu przyjemność i chce unikać sytuacji, które dają mu nieprzyjemność. I to jest najgłębsze jakby funkcjonowanie mózgu w ten sposób działa. W sensie my potem sobie możemy na to nawarstwić różne inne poziomy, wiesz, znaczenia i poziom, nie wiem, polityki, rodziny, społeczeństwa, ale na samym dole wszystko, co robisz dlatego, że daje ci to jakąś satysfakcję. Tylko i wyłącznie, jeśli znajdujesz jakąś przyjemność w tym, to będziesz to powtarzać. I Tony mówi, że wykorzystanie tego najbardziej podstawowego mechanizmu jest konieczne do tego, żeby wynaleźć te rytuały, te zwyczaje, które będą sprawiać, że nasze życie będzie miało znaczenie, będzie umacniać twoją osobę, a nie ją zwiększać. Przykład kota naszego. Kot siada wtedy, kiedy dajemy mu jakiś treata, snaki, tak? Jak później pokażę. Kot rzuca mu coś i kot to przynosi, dlatego że dajemy mu snaki. Czy kot uwielbia siadać przed nami i robi to dlatego, że go kochamy? Nie. Kot ma jakąś przyjemność w tym, że to robi. I tak samo jesteś w stanie ty uwarunkować siebie. Tak samo trenerzy tych słoni warunkują słonie po to, żeby pomimo tego, że słonie są ekstremalnie silne, to wciąż i tak jakby są na samym końcu w stanie słuchać swojego trenera. Na czym polega ten trik, w sensie ta negatywna strona tego? No, polega na tym, że możesz zostać uwarunkowany w sposób negatywny, taki, że ten disempowering właśnie, na wczesnym etapie swojego życia i być może zostałeś właśnie tak uwarunkowany i być może musisz teraz w jakiś sposób się z tego, wiesz, otrząsnąć, wyjść z tego. I taki sam sposób właśnie ten słoń, kiedy jest młody, on nie chce wykonywać tych ćwiczeń, on będzie walczył, będzie tak długo walczył, aż w końcu, wiesz, po prostu podda się i uzna, że to będzie jego wierzenie. Uzna, że część jego osoby polega na tym, że jest po prostu słoniem, który jest w niewoli. Jeśli miałby słoń wybór, to pewnie wolałby hasać po łąkach. Nie wiem, nie pytałem. W każdym razie ten motyw tego wierzenia, które słoń ma, on jest kształtowany na wczesnym etapie rozwoju, a później, kiedy słoń już jest bardzo duży i kiedy teoretycznie mógłby przezwyciężyć to wszystko, rozwalić cały ten namiot, wybiec na te łąki, to on już jest uwarunkowany do tego, żeby tego nie robić. I on już ma tą swoją wewnętrzną, ten belief bardzo ukonstytuowany w swojej osobie. And one day, finally, that elephant decides, I'm not capable of pulling this out. And once that becomes the definition of an identity of anyone, an elephant in this case, they don't even try anymore. It's just who I am, that's how it is, that's just the way it is in my life. I w taki sam sposób ty konstytuujesz swoje wierzenia. Część z nich już jest, część z nich dopiero będzie, ale jeśli twoje drzwi, te metaforyczne, jeszcze nie są zamknięte i jesteś trochę ciekawy świata, to znaczy, że możesz jeszcze dodać jakieś nowe elementy do swojej osoby, dlatego że twoje życie na pewno jeszcze będzie trochę trwało. Każda osoba, która słucha tego, na pewno jeszcze nie jest martwa, więc na pewno jeszcze jest w stanie coś z tym zrobić. I'd like to ask you to take a look at any place you've got a limitation and ask yourself, when did I decide to accept that limitation? And you may not even see it as a limitation, you might see it as just that's who I am. To jest właśnie disempowering. To jest właśnie disempowering habits. My chcemy pokazać ludziom twoją śmieszną stronę, a nie tą właśnie.